Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie na kanale Testy TV i kolejne sprzęty z grupy Premium. Firma Luna, producent ze Szwecji. I tutaj mam 4 kątowniki, ale ja mam jeszcze 2 kątowniki, czy przymiary, kątowniki nastawne, które tutaj może Arek zaświadczyć, że pracują z nami praktycznie dzień w dzień. Doskonałe kątowniki, po prostu naprawdę je uwielbiam. Dobra, ale nie o nich mowa. Mowa dzisiaj o kątownikach, które mam tutaj przed sobą. Dobra, lecimy tak jak są, czyli pierwszy z lewej strony. Cóż tu mamy? Kątownik ciesielski, ramię o długości 250 mm, podstawa wykonana z ABS-u, 18 mm podstawy, więc jest to już na tyle szeroko, że stawiacie, stabilnie to stoi. Tutaj noniusz jest naniesiony grawerunkiem, więc słychać, że jest to głęboko wygrawerowane. Blacha o grubości 1 mm, stal kwasoodporna. Miarka jest naniesiona z 2 stron, czyli od zera tutaj i od zera tutaj. Pracując z tym, widzicie, możemy spokojnie pracować z tej strony, licząc od krawędzi, albo tutaj. Również mamy tutaj zacięcie na 45 stopni i to również działa. Dobra, sprawdzamy. Aha, i ten kątownik ma dokładność 0,06 stopnia, plus minus. Spróbujemy. Tutaj mam krawędź prostą, czyli najprostszy test, jaki ja przynajmniej znam, czyli rysujemy sobie jedną kreskę, obracamy i rysujemy sobie drugą kreskę w miarę blisko i wtedy będziemy widzieć, czy to jest równolegle, czy też nie. Wiecie co? Tutaj wydaje mi się, że dosłownie o jakieś... A może nie, bo tutaj znowu jest linia cienka, tutaj jest troszeczkę grubsza. Co sądzicie? Kamera to pokaże. Może tutaj jest minimalnie więcej niż tu, ale to jest, wiecie, na 20 centymetrach, no może mikroskopijna jakaś wartość. Dobra, jedziemy dalej w takim razie, czyli kątownik numer 2. Tutaj mamy kątownik również ciesielski. Tym razem, biorąc go do ręki, czujemy wagę i różnicę między tamtym, ponieważ tutaj mamy całą bazę wykonaną z aluminium. To jest odlew aluminiowy i jest on frezowany. Tu i tutaj. Więc stawiając na materiale stoi naprawdę mega stabilnie. Jeśli chodzi o to ramię, różnica taka, że tutaj mamy 1,5 mm. Również jest głęboko to frezowane, więc nie ma obawy, że Wam zejdzie ta miarka po jakimś czasie. I tutaj mamy większą dokładność 0,03 stopnia, plus minus. I również, przepraszam, ten jest 300, a nie 250. Próbujemy w takim razie pracować tym. Jedna linia. Coś tu. Ja już patrzę, czy dobrze było dociśnięte. Jest ok. Ej, tutaj coś jest na tej desce. Dobra, musimy się przenieść w inne miejsce. Spróbujemy tu. No widać było, że tutaj mi się coś to się przesuwa. Dobrze. Ok. No i tak, patrząc, jak wy to widzicie, na wprost kamery jest ustawione i myślę, że tutaj jest to ciężkie do odróżnienia. W sensie ta odległość tutaj jest perfekcja.
Tak mi się wydaje. Jedziemy dalej. Aha, jeszcze zapomniałem dodać, że tutaj mamy jedno wycięcie, tutaj drugie. Otwór na jakiś hak, jeśli mamy w spodniach takie haki montażowe. Opcja druga. I ja mam tutaj pętlę taką, która służy do zawieszania większych narzędzi, na przykład młotka albo właśnie kątownika. Opcja druga, tutaj mam również na kieszeni takie nacięcia i również mogę sobie to powiesić. Na pewno nigdzie się to, że tak powiem, nie wybierze bez mojej kontroli. Zostaje to tam, gdzie to zawieszę. Jedziemy dalej. Kolejny kątownik, również ciekawy i dokładny. Uwierzcie mi, że tutaj to jest petarda, jak to jest dokładne, ale różnica taka, że widzicie, mamy aluminiowy profil, tu jest podziałka, co 25 stopni od 22,5 do 157,5. Ciężko się to robi. To nie jest tak, że jedną ręką, no nie, absolutnie nie ma szans. Ta zapadka tutaj jest bardzo, bardzo mocna. I teraz jestem ciekaw, zobaczcie to, weźmiemy ten bardziej precyzyjny, spróbuję to przyłożyć i powiem Wam, czekajcie, żeby było luźno ustawione. I to jest petarda, słuchajcie. Generalnie zawsze twierdzę, że jeśli ktoś chce pracować dokładnie, to wybiera kątowniki nieregulowane, które są na sztywno zrobione. Tutaj jest to zanitowane, jak widać, w 3 punktach i nie ma tutaj opcji żadnej regulacji. Przy kątownikach nastawnych tego typu, jak ten, czy jakieś inne, które możemy przestawiać, czasami ta dokładność jest słaba, a tutaj wydaje mi się, że jest to zrobione mega, mega dokładnie. Ja przynajmniej nie widzę, żeby tutaj jakakolwiek różnica była u góry i na dole. Szok. Przynajmniej na 90 stopni. Podziałka tutaj nie jest już tak głęboka jak w poprzednich. Również chyba 45 mm szeroka. Tak, ta blacha, również stal kwasoodporna. I możemy sobie również to zawiesić. Podziałka też jest z 2 stron, w tych wszystkich 3 kątownikach, więc to też ważne. Są osoby leworęczne, praworęczne. Próbujemy z tej strony mierzyć, próbujemy z tej. Przyda się na pewno ta podziałka z obu stron. No i dobra. I kątownik numer 3. Taki malutki kątowniczek aluminiowy. Super pomocna rzecz. To jest jeden z częściej też takich małych sprzętów, które używam. Wezmę sobie tutaj grubszy ołówek, ponieważ no oczywiście możemy rysować, no mamy kątownik w tą stronę, tak? Mamy stopę, która jest szeroka i stabilna. Możemy to wstawiać i mierzyć jakieś elementy, czyli chcę zmierzyć, ile tutaj jest w pionie. Wystarczy przyłożyć i mamy 40 mm. Widzimy dokładnie. Kolejna rzecz to ta podziałka tutaj, czyli stopnie. Mamy tutaj zrobione 90 i w tym momencie, w tym miejscu obracam sobie do na przykład 45 stopni. Tak. 45 stopni. Mam tutaj na skali zaznaczone 45 i możemy trasować. Kolejna rzecz to są te wycięcia tutaj. I to jest znowu bardzo fajna rzecz, pożyteczna. I możemy przesuwać się, w zależności w którą stronę oczywiście, powiedzmy 50 mm od brzegu, wystarczy ołówek przytknąć i jedziemy. Tutaj mamy połówki, czyli 45. Kolejna rzecz to jest ta podziałka tutaj. Jeśli mamy, powiedzmy, narysuję sobie pierwszą linię tutaj
Źle. Musiałbym tutaj zrobić. Od tej linii jedziemy, tak? Czyli tutaj mamy to nasze 0. I teraz chcę rysować linię co 30 mm na przykład. Albo 40, dobra, będziecie widzieć. Tutaj mam 4 i mogę trasować. Przesuwam dalej. 4. Jadę. I 4. Jadę. Więc malutki, bardzo pomocny i to jest też lekkie. Do każdej kieszeni się zmieści. Tyle na dzisiaj. 4 kątowniki od Luny. Link tradycyjnie w opisie. Jest dystrybutor w Polsce, więc można śmiało brać prosto ze źródła. Ja muszę pomyśleć nad szufladą z narzędziami tresarskimi, takimi typowymi. Tyle. Do zobaczenia. Cześć.